Witam w 6. nagraniu nieufologicznym o komecie Atlas oraz o Robercie Bernatowiczu. Będzie dzisiaj bardzo dużo informacji astronomicznych. Uwielbiam poszerzać moją wiedzę, dlatego z radością usiadłem do pisania tego tekstu. A wszystko będzie przetykane sprawami dotyczącymi Roberta Bernatowicza, czyli takimi przyjemnymi przerywnikami dla mózgu. Główne tematy dotyczące Roberta to będą, co zwiastują znaki na ciele, list do papieża, wizja dotycząca Grzegorza Brauna. Oraz nawet podam jedną moją hipotezę. Ciekaw bym był opinii na jej temat jakiegoś naukowca. Poruszę też tematykę apokaliptyczną i to pod różnymi kątami. Będzie również analiza fragmentu Apokalipsy świętego Jana. Ruszajmy. Obiekt 3i łamane przez Atlas to trzeci zaobserwowany obiekt międzygwiezdny. To oznacza, że nie krąży on wokół naszego Słońca, ale przyleciał z głębi naszej galaktyki. Poprzednie takie obiekty międzygwiezdne to dziwny, wydłużony obiekt Oumuamua z 2017 roku oraz kometa Borisow z 2019 roku. Oznaczenie 3i łamane przez Atlas tłumaczymy jako trzeci obiekt międzygwiezdny, od angielskiego słowa interstellar, odkryty przez system teleskopów o nazwie Atlas. Dlatego, dla uproszczenia, będę nazywał tę kometę słowem Atlas. Tu się podzielę moim unikalnym spostrzeżeniem. Obiekt, którego resztek w oceanie szukał Avi Loeb, czyli meteoryt, i M1 też został uznany jako międzygwiezdny. I to przez rząd USA, ale nie zakwalifikowano go do wymienionej grupy, ponieważ nie był wykryty w kosmosie, tylko dopiero jak walnął w atmosferę. Na podstawie tych czterech obiektów widać jak na dłoni, że w każdym momencie może nas coś przyfasolić spoza naszego Układu Słonecznego. I to niespodziewanie. I może nas mocno zresetować. Po prostu takie obiekty mogą być ogromne, ale lecą bardzo szybko, więc wszelka reakcja ludzkości jest niemożliwa. A teraz wprowadzę słuchaczy do tematu znaków suszarek, które tak bardzo nie dają spokoju Robertowi Bernatowiczowi. Według Roberta Bernatowicza w Polsce jest astronomiczny wysyp znaków na ciele. Rzekomo człowiek, zazwyczaj kobieta, na przykład budzi się rano z takim znakiem na skórze, albo zauważa go w czasie kąpieli. W zasadzie, według jego ostatnich doniesień, ten znak powstaje pod skórą, a nie na skórze. Robert ma nawet specjalny mikroskop do obserwacji tych znamion. Stąd takie wnioski. Znak wygląda jak końcówka suszarki, czyli kilka koncentrycznych kół o średnicy kilku centymetrów. Dlatego sceptycy uważają, że po prostu on powstaje w wyniku oparzenia się takim sprzętem. Robert Bernatowicz śmieje się z takiego wyjaśnienia. Uważa, że jest to niemożliwe. Podobno nikomu się nie udało zrobić takiego znaku suszarką. Ponadto stwierdza, że znamie jest zazwyczaj mniejsze niż jej końcówka. Taki znak, według Bernatowicza, pozostaje na skórze przez kilka tygodni, a następnie znika w jednej chwili, czyli że nie zanika jak rana oparzeniowa. Nie dzieje się to przez wiele dni. Według Roberta jest znamie na skórze, a po chwili go nie ma. Bernatowicz naliczył takich znaków
ostrożnie licząc, na pewno ponad 100 w samej Polsce, ale może ma ich zebranych nawet ponad 200 przypadków. Robert zalicza te znaki na skórze do najpilniejszych zjawisk niewyjaśnionych. Uważa, że robi w sprawie wyjaśnienia tego zjawiska co może. Jednakże muszą się zająć tą sprawą naukowcy. Przypuszcza, że te znaki to mogą być znamiona wymienione w Apokalipsie świętego Jana, ale o tym będzie w kolejnych przerywnikach. Wracamy do Atlasa. Jaka jest historia obserwacji omawianej komety? Odkryto ją 1 lipca 2025 roku teleskopem systemu Atlas znajdującym się w Chile, finansowanym przez NASA. Kometa wleciała do naszego wewnętrznego Układu Słonecznego po raz pierwszy od miliardów lat podróży przez drogę mleczną. W rozwinięciu tego tematu będą użyte różne terminy z astronomii, a więc warto się skupić. Jednostka astronomiczna to średnia odległość między środkami Ziemi i Słońca. Wygodnie jest się posługiwać tą jednostką miary zamiast milionami kilometrów, bo każdy mniej więcej wie, jak wygląda nasz Układ Słoneczny. No więc ta kometa Atlas mknęła sobie przez nasz system planetarny. Od momentu jej odkrycia obserwowano, jak zdąża do jego centrum. Na początku października zbliżyła się do Marsa na odległość 1/5 jednostki astronomicznej, czyli w miarę blisko. Zbliżenie to było wyjątkowym wydarzeniem astronomicznym. Co bardzo ciekawe, amerykańskie i europejskie orbitery krążące wokół Marsa obserwowały tę kometę. To umożliwiło zebranie wielu cennych danych naukowych. Następnie kontynuowała zbliżanie się do Słońca. Ale nie myślcie, że ona się prawie o nie otarła. Wręcz przeciwnie. Choć jej odległość od Słońca malała w miarę tak zwanego zbliżania, to kometa była od niego cały czas bardzo daleko. Znalazła się najbliżej Słońca, czyli w peryhelium, pod koniec października 2025 roku. Peryhelium to termin astronomiczny oznaczający punkt na orbicie ciała niebieskiego, w którym znajduje się ono najbliżej Słońca. Pochodzi on z języka greckiego i tłumaczy się na określenie blisko Słońca. Odległość Atlasa od Słońca w peryhelium wynosiła około 1,4 jednostki astronomicznej, a więc w tym najbliższym punkcie i tak była ona dalej od Słońca niż Ziemia, czyli dość daleko. Ale co z tymi znakami suszarek? Jacques Vallée również zajmował się trochę tymi znakami. Podobno już w latach 90. Utworzył kolekcję takich śladów pochodzących od osób, w większości kobiet, z różnych krajów. Według niego ten zagadkowy wzór pojawiał się nagle po rzekomych spotkaniach z UFO. Vallée również odrzucał wytłumaczenie, że to zwykłe oparzenia od suszarek. Bernatowicz powołuje się więc na tego naukowca. Robert nawet rozważał udział kosmitów w tym fenomenie, jako zapowiedź ich oficjalnego przybycia. Ale raczej odrzucił ten cały scenariusz, choć nie odrzucił jego części. Robert stwierdza, że teraz jest chyba jedynym na świecie, który się zajmuje tymi znakami. Oczywiście razem ze swoimi współpracownikami. Według Bernatowicza, czy też jego fundacji Nautilus, te znamiona to swoisty kod dla ludzi.
są one czasami częściowo przesłonięte. I Robert w ilości elementów na tym znaku oraz ilości przesłoniętych części doszukuje się tajemniczego kodu, który jest nam przekazywany. Według niego ludzie są potraktowani jak kartki papieru, na których zapisany jest sygnał dla ludzkości. Jak go zrozumiałem, Robert Bernatowicz wiąże te znaki na skórze z nadejściem potężnej istoty lub ważnym wydarzeniem. Interpretuje te fizyczne ślady jako ostrzeżenie lub znak zwiastujący globalną zmianę, czyli jedyna opcja to nadejście jakiejś potężnej istoty, chyba duchowej w jego koncepcji oczywiście. W tym kontekście wymienia również Jezusa Chrystusa. Tu muszę nadmienić, że Bernatowicz obraża moje uczucia religijne, gdyż Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, wymienia w jednej grupie z Buddą, Kryszną i Sai Babą. Te znieważenia opisałem szerzej w nagraniu H19. Druga jego opcja to zbliżające się wydarzenie o charakterze katastroficznym. Na przykład upadek asteroidy do oceanu, ale nie wiąże tego z kometą Atlas. Inna albo równoległa droga rozważań Roberta to wiązanie tych znamion z apokalipsą świętego Jana. Ale o tym będzie w kolejnym przerywniku. Wracamy do naszej komety. Kometa była niewidoczna dla naziemnych teleskopów w okresie od około 20 października do około 11 listopada. Po prostu w tym czasie zasłaniało ją Słońce. Albo była bardzo blisko Słońca na sferze niebieskiej. Okres, w którym kometa była przesłonięta przez blask Słońca, nazywamy koniunkcją Atlasa ze Słońcem. Zwróćmy uwagę, że data peryhelium, czyli 29 października, zawierała się w okresie koniunkcji. Zastanówmy się, co z tego wynika. Otóż to, że gdy kometa zbliżyła się maksymalnie do Słońca, to Ziemia w tym czasie była dokładnie po drugiej stronie naszej gwiazdy. A więc wszelkie obawy niektórych o uderzenie komety w Ziemię były nieuzasadnione. W sumie zastanawia mnie ten zbieg okoliczności. Zbieg wymienionych wydarzeń astronomicznych. Gdy Atlas był w koniunkcji ze Słońcem, to dochodziły do głosu spiskowe teorie, że to jest pojazd kosmitów, który właśnie wtedy wypuszcza sondy w kierunku Ziemi. Oczywiście wypuszcza w jakichś złych celach. Był też pomysł, że znowu obiekt jest statkiem kosmicznym i się zatrzyma za Słońcem, a my nie będziemy wiedzieli, co kosmici kombinują, bo będą tam niewidoczni. Bardziej realne koncepcje dotyczyły rozpadu komety w efekcie maksymalnego jej rozgrzania w swoim peryhelium, czyli pod koniec października. Ale kometa się nie rozpadła i leci dalej. W miesiącu listopadzie europejska sonda kosmiczna JUICE znalazła się w idealnej pozycji do obserwacji Atlasa z odległości około pół jednostki astronomicznej. Ta sonda leci od ponad 2 lat, aby badać Jowisza. Doczytam dopiero za 6 lat. I teraz wykorzystano połowę jej instrumentów do zbadania komety. Obecnie w grudniu 2025 roku Atlas oddala się już od Słońca. Siła grawitacyjna Słońca zmieniła trochę jej tor lotu, tworząc mocno rozwartą hiperbolę. Trajektoria jest hiperboliczna, co oznacza, że jest to jednorazowy przelot Atlasa przez nasz układ. Kolejny ważny moment lotu komety to perygeum, czyli maksymalne zbliżenie się do Ziemi.
a raczej moment najmniejszej odległości. Termin ten również pochodzi z języka greckiego i tłumaczy się na określenie blisko Ziemi. W przypadku Atlasa nastąpi to 19 grudnia. Zbliżenie to wyniesie około 1,8 jednostki astronomicznej, a więc kometa będzie prawie 2 razy dalej niż Słońce. Bardzo daleko, więc nam nie zagraża. Kolejny, ostatni już, ważny etap przelotu komety to spotkanie z Jowiszem w połowie marca 2026 roku. Odległość w periowum wyniesie około 0,4 jednostki astronomicznej. Po minięciu Jowisza kometa opuści Układ Słoneczny. Na zawsze. Jak już mówiłem, w związku z przelotem międzygwiezdnej komety Atlas powstało wiele teorii spiskowych. Głównie związane one były z rozważaniem, czy jest to pojazd kosmitów. Druga grupa teorii spiskowych dotyczyła rzekomego ukrywania zagrożenia dla Ziemi, czyli jakiejś nadchodzącej apokalipsy, jakiegoś resetu naszej cywilizacji. Pewnie wiele osób jest ciekawych, czy Robert Bernatowicz w ogóle odniósł się w jakiś sposób do sprawy komety Atlas. Przecież w związku z aferą suszarkową oraz listem w tej sprawie do papieża doszukuje się nadejścia w najbliższym czasie jakiegoś ważnego dla ludzkości wydarzenia. Otóż śledzę z uwagą poczynania Roberta i nie zauważyłem żadnego odniesienia do tej sprawy. A więc kometa Atlas to nie jest to wydarzenie, którego szuka. I ma rację. Kometa ani nie zagraża Ziemi, ani nie lecą na niej kosmici. Ale być może apokaliptyczna atmosfera związana z Atlasem jakoś podświadomie przyczyniła się do wiązania przez Roberta Bernatowicza tak zwanych znaków suszarkowych z biblijną apokalipsą. A wszystkiemu winne są teorie spiskowe. Są one skutkiem wyjątkowości tego obiektu, słabej jego obserwowalności, niestandardowego zachowania, dziwnych danych pomiarowych, dziwnych danych obserwacji oraz sztucznej inteligencji. Przyczynia się do tego również kontrowersyjna aktywność Avi Loeba w temacie Atlasa. Avi Loeb to profesor, astrofizyk teoretyczny z Uniwersytetu Harvarda, ale ta jego działalność w temacie komety to całkiem osobny temat. A więc, co wiemy o tej komecie? Średnica Atlasa wynosi od poniżej kilometra do ponad 5 kilometrów. Duży rozrzut tego oszacowania jest spowodowany przesłonięciem jądra komety przez komę. Koma to obłok gazu i pyłu otaczający jądro komety. Jest to charakterystyczna cecha komet, która odróżnia je od asteroid. Jądro tej komety obraca się wokół własnej osi. Okres rotacyjny jądra to około 16,5 godziny. Podobnie duży przedział wartości jest przy szacowaniu wieku komety, ale być może ma ona około 7 miliardów lat. A teraz sprawa antyogona. To wyjątkowa anomalia. Obserwacje teleskopem Hubble'a i innymi instrumentami potwierdziły obecność wyraźnego ogona skierowanego w stronę Słońca, podczas gdy typowy ogon komet zawsze skierowany jest od Słońca, gdyż jest odpychany przez ciśnienie promieniowania słonecznego i wiatr słoneczny. Antyogon komety Atlas zobserwowano po raz pierwszy 21 lipca 2025 roku
za pomocą kosmicznego teleskopu Hubble'a. Zjawisko to było szczególnie zauważalne od października do listopada 2025 roku, w okresie, gdy zbliżała się ona do Słońca, a następnie od niego oddalała. To był najlepszy czas na obserwację Antyogona, gdyż wtedy kąt widzenia był optymalny. Antyogon był wciąż widoczny jeszcze 14 grudnia 2025 roku. Zdjęcia wykonane wtedy przez obserwatorów naziemnych nadal ukazywały wyraźną strukturę skierowaną w stronę Słońca. Naukowcy wyjaśniają to zjawisko jako efekt wyrzutu relatywnie większych ziaren pyłu, lodu i skał, które mają większą bezwładność i nie poddają się wpływowi wiatru słonecznego. Teraz czas na moją hipotezę odnośnie trajektorii Atlasa i ciemnej materii. Najpierw małe wprowadzenie. Ta kometa to obiekt międzygwiezdny. Jej trajektoria powinna być losowa w przestrzeni. Ale tor Atlasa jest zaskakująco dobrze wyrównany z płaszczyzną ekliptyki, czyli z płaszczyzną, po której krążą planety naszego Układu Słonecznego. Prawdopodobieństwo takiego naturalnego ułożenia jest bardzo małe. Szacowane jest na 1 do 500. Więc moja hipoteza jest taka. Z jednej strony ta kometa od wielu lat leciała przez obszar oddziaływania naszej gwiazdy. Z drugiej strony naukowcy szukają ciągle ciemnej materii. Jak dzieci we mgle. Nie wiedzą, czym ona jest, ale wiedzą, że jest. Więc może ciemna materia jest w naszym Układzie Słonecznym ułożona w postaci jakiegoś rozległego dysku. Atlas wleciał sobie w nasz układ i przez wiele lat oddziaływania ciemnej materii tor komety został skorygowany do płaszczyzny ekliptyki naszych planet. I to jest wyjaśnienie, dlaczego porusza się prawie w tej płaszczyźnie. Być może na tej samej zasadzie zostały ustawione nasze planety w ekliptyce. Może ja coś odkryłem tą hipotezą. Może odkryłem tę ciemną materię. Ciekaw jestem opinii astrofizyków, fizyków i astronomów. Może mi się należy jakiś mały Nobelek. Po mojej oryginalnej autorskiej hipotezie spójrzmy, jak Robert Bernatowicz wiąże pojawiające się znamiona na skórze z apokalipsą świętego Jana. W tym znaku suszarki, czy też celownika, czy może koła sterowego, Robert doszukuje się liczby 666. Jakoś tam liczy te koła i obszary, albo raczej elementy, tak żeby to wyszło. Czyli według niego ta liczba jest zapisana w postaci kolejnych ilości elementów okręgów. Albowiem w Biblii, w Apokalipsie świętego Jana jest tak napisane, oto cytat: i sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło, że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka, a liczba jego 666. Koniec cytatu. Tu mi się budzą kontrowersje, bo chyba według interpretacji biblistów ten znak na ciele to znak szatana. W związku z tym współczułbym tym ludziom ze znamionami. Natomiast Robert Bernatowicz nie wierzy w istnienie szatana.
bo przecież neguje niebo i piekło. Zresztą tak zrozumiałem Roberta w różnych wypowiedziach, że on tę bestię kojarzy z czymś z wody, a nie z szatanem z rogami. Może kojarzy tę biblijną bestię z asteroidą wpadającą do oceanu, o której bardzo często mówi. Pewnie ma takie skojarzenia przez początek omawianego rozdziału Apokalipsy, który brzmi: i ujrzałem bestię wychodzącą z morza. Więc chyba interpretacja Apokalipsy w wykonaniu Roberta jest inna niż biblistów papieskich. I w związku z tym nie rokuje powodzenia dla jego misji z listem do papieża. Jak już mówiłem, tę liczbę 666 Robert rozpoznaje w ilości elementów na znaku celownika. Fragment o czole Robert traktuje jako przenośnie. Coś tam jakoś wiąże to czoło z jakimiś ezoterycznymi czakrami. Czyli ja rozumiem, że według niego umiejscowienie znaków nie jest takie ważne, albowiem położenie znaków na ciałach ludzkich w przypadkach, które zbiera, jest rozmaite. Do tego Robert Bernatowicz mówił, że zmienia się przesłonięcie tego znamienia w różnych latach. Ten znak jest coraz mniej zasłonięty. Jakby to przesłonięcie odliczało czas do ważnego wydarzenia. A nawet na podstawie przypadku z 2024 roku postawił hipotezę, że zwiastowane wydarzenie zajdzie w 2028 roku. Gdyż na znaku były zasłonięte 4 elementy, a może jeden element oznacza 1 rok do wydarzenia. Kiedy indziej jednak sam zaprzecza swojej hipotezie, bo w jakimś nagraniu przytacza zgłoszenie z jednym przysłoniętym elementem. No to nie wyjdzie z tego rok 2028. Te apokaliptyczne wizje związane z rokiem 2028 i Robertem Bernatowiczem podchwycił pewien popularny, jakby chrześcijański kanał. To mnie bardzo zaniepokoiło, gdyż według mnie Bernatowicz podważa fundamenty chrześcijaństwa tą swoją ideologią, propagowanymi przez siebie wierzeniami oraz tym, jak on postrzega Jezusa Chrystusa, co wygaduje na temat Syna Bożego. Rozwinąłem to zagadnienie w nagraniu H19. A więc, jeśli taki portal podąża za Bernatowiczem i się na niego powołuje, to zapala mi się czerwona lampka. W październiku Robert naliczył 9 krajów, w których występują te znaki. Robert Bernatowicz robił w Las Vegas dużą ankietę uliczną na ten temat. Stwierdził, że w Stanach nie ma tego zjawiska. Ale bez wątpienia najwięcej jest zgłaszanych znaków w Polsce. Według Roberta oczywiście. Czyli jakby w Polsce dzieje się to, co jest napisane w Biblii. Aż trudno mu w to uwierzyć. I wielu innym też. Do tego wszystkiego zaczął wiązać pojawianie się takich znaków ze swoimi podróżami po świecie po pewnych wątpliwych miejscach z konkretnego, rzekomego, ale wątpliwego przekazu. O tym będzie może szerzej w jakimś moim przyszłym nagraniu ufologicznym. Rozważał więc czasami, czy te znaki chcą mu coś powiedzieć, bo jest przecież jedynym badaczem, co się tym zajmuje. I bardzo często one się pojawiają w jakimś związku z jego pracą czy innymi działaniami. Jak mówiłem w nagraniu H19, Bernatowicz nadal uważa się za katolika. Tam też powiedziałem, co ja o tym myślę. Jest też tam dużo o wierzeniach Roberta i o tej jego reinkarnacji.
No więc, ponieważ on się uważa za katolika, to postanowił w sprawie tych znamion na skórze napisać list do papieża Leona XIV. O tym będzie w następnym przerywniku. Lecimy dalej z anomaliami Atlasa. Atlas miał i ma nadal niegrawitacyjne przyspieszenie, którego nie można w pełni wyjaśnić wyłącznie siłami grawitacyjnymi Słońca i planet. Nie da się tego również wyjaśnić efektem silnika odrzutowego, czyli wyrzutami gazów. Ostatnia grupa anomalii to skład chemiczny gazów uwalnianych z komety. Kometa zawiera niezwykle dużo dwutlenku węgla w stosunku do wody. Atlas uwalnia go 67 razy więcej niż przeciętna kometa z naszego układu. To się wiąże z anomaliami w jasności, kolorze oraz wielkości komy. Atlas ma wysoką zawartość niklu bez żelaza. Stosunek niklu do żelaza jest nietypowy dla ciał naturalnych. Jest za mało żelaza w komie, gdyż te dwa metale powinny występować razem. Wykazano również za duży stosunek metanolu do cyjanowodoru. To również odbiega od norm dla komet z naszego systemu. Jeszcze do tego wszystkiego są okresowe pulsacje jasności wyjaśnione rotacją jądra komety. Ale to regularne pulsowanie stoi w sprzeczności z chaotycznie uwalnianą materią obiektu. Teraz będzie kolejna ciekawostka. Międzynarodowa sieć ostrzegania przed asteroidami ogłosiła globalną kampanię obserwacyjną Atlasa, która trwa od 27 listopada 2025 roku do 27 stycznia 2026 roku. Celem jej jest ćwiczenie globalnej gotowości w ramach obrony planetarnej. Nie dlatego, że Atlas nam zagraża, ale że na komecie można jeszcze lepiej przećwiczyć precyzję pomiaru pozycji takich obiektów. No to tyle o Atlasie. Teraz będzie się najprawdopodobniej trochę mówiło o nim w telewizji. Na całym świecie. W dniu największego zbliżenia do naszej planety, czyli 19 grudnia. Mam nadzieję, że uda mi się wyemitować to nagranie przed tą datą. To będzie sytuacja ogólnoplanetarna. Ale w Polsce to wydarzenie może zostać przysłonięte wizytą prezydenta Ukrainy Zełenskiego i jego spotkaniem z prezydentem Nawrockim. Wracamy do Roberta Bernatowicza. Nasz popularyzator kontrowersyjnych koncepcji postanowił w sprawie tych znamion na skórze napisać list do papieża. To akt rozpaczy lub desperacji. Bo Robert i jego fundacja są sami w tym temacie. Przecież nie pójdą z tym fenomenem do Polskiej Akademii Nauk. Ponieważ Bernatowicz nadal uważa się za członka Kościoła katolickiego, to uważa, że ma prawo zwrócić się do szefa tej instytucji z pytaniami. Myśl o liście do papieża była już mocno zaawansowana w jego nagraniu z 19 października. Tego dnia Robert był bardzo przejęty tą sprawą. Strasznie się wtedy zagotował. Podnosił Biblię emocjonalnie, podnosił głos, rzucał różne niecholuśne słowa. Uważał te znaki za najważniejszą aktualnie sprawę niewyjaśnioną i że o tym fenomenie będzie niedługo głośno na całym świecie. W liście zawarł co najmniej dwa tematy. Po pierwsze, czy papież słyszał o tym, że są znaki z apokalipsy na ciałach ludzi? Po drugie, jeśli nie słyszał, to niech przyśle kogoś, jakichś naukowców, do Polski do zbadania tej sprawy. Długo chyba redagował list do papieża.
Ponadto do listu dodał zdjęcia tych znamion, więc musiał porobić jakieś ksera kolorowe, czyli dołączył do listu znaczną dokumentację tego fenomenu. A więc wysyłka się przewlekała. W końcu wysłał to wszystko 30 października. Wiekopomne wydarzenie uwiecznił jego współpracownik, który tworzy film dokumentalny o Robercie Bernatowiczu. A to nie był pierwszy taki list Roberta. Kiedyś już wysłał list do papieża Benedykta XVI i dostał odpowiedź po kilku tygodniach. A więc w grudniu możemy się spodziewać informacji, czy dostał już odpowiedź z Watykanu. Bernatowicz oczekuje, że papież zajmie się na poważnie tą sprawą i że wyznaczy do tego swoich naukowców oraz, że zajmie się również innymi sprawami Bernatowicza, na przykład reinkarnacją, gdyż Bernatowicz jest przekonany, że papież wie o tej jego reinkarnacji. Ale ciekaw jestem, czy pochwalił się w liście do papieża, że był w Japonii na rzekomym grobie Jezusa i w jakim celu tam był, oraz, że jednocześnie w pełni wierzy w przekaz z antychrześcijańskiej książki, misja, według której Jezus Chrystus leży zahibernowany na innej planecie. Czy Robert Bernatowicz pochwalił się również papieżowi w tym liście, jak on pojmuje Syna Bożego, Jezusa Chrystusa? A może zawarł w liście odpowiedzi na inne pytania? Czy przypadkiem nie wymienia Syna Bożego na równi z Sai Babą? I czy nie nazywa Jezusa Chrystusa awatarem? Czy się pochwalił papieżowi, czy wierzy w prawdy wyrażone w składzie apostolskim, czyli w naszym wyznaniu wiary? Bo ja jestem przekonany, znając Bernatowicza bardzo dobrze, że on się z tym katolickim wyznaniem wiary nie zgadza. Może wtedy by go w końcu papież ekskomunikował i by było pozamiatane. Skończyłby się ten cyrk z uważaniem się Bernatowicza za katolika. Na zakończenie kolejny news od Bernatowicza w sprawie polityki i jasnowidzenia. Tym razem Robert Bernatowicz przekroczył kolejny Rubikon. Mianowicie z jego relacji wynika, że w sierpniu miał wizję. A było to tak. Przygotowywał się do wywiadu, który miał mieć u koleżanki. Domyślam się u której. Chciał czymś nowym zabłysnąć przed swoimi stałymi fanami, więc do narracji w wywiadzie postanowił włączyć temat Grzegorza Brauna. Najpierw Bernatowicz rozważał w myślach, czy Bogu się podoba, że Grzegorz Braun mówi ciągle „Szczęść Boże”, „Maryja” i tym podobne określenia religijne. Czy Bogu się podoba, że walczy z jakimiś wrogimi ideologiami oraz innymi wrogami? Przy czym w tych rozważaniach Robert użył założenia, że jeśli jest Bóg, więc z tego wynika, że on wcale nie jest tak pewny tej swojej kreacji i reinkarnacji. No i w trakcie tych analiz umysłowych zobaczył w swoich myślach Grzegorza Brauna w opasce na oku. Zanim problem Grzegorza Brauna z okiem stał się publiczny, a według Roberta było to upublicznione we wrześniu, a więc po tej jego wizji. Przy czym zastrzega się Robert, że nie jest jasnowidzem, ale miał jakieś przeczucie, czyli wizję. A więc skąd Robert miał ten przekaz? Oto zagadka. Bernatowicz przypuszczał również w pewnym momencie, że Grzegorz Braun musiał zadać sobie pytanie, dlaczego go to spotkało, że się tak stara,
Więc dlaczego on? To wszystko znajdziesz na mojej playliście numer 86. Tym razem nie było dużo o reinkarnacji według Bernatowicza oraz o tym, że blokuje mnie na swoich kanałach. Robią to też osoby pod jego wpływem. Dużo na te tematy było w nagraniu H19, ale będzie także w kolejnych nagraniach. Co się odwlecze, to nie uciecze. Mam wiele swoich teorii, tematów, komentarzy i pomysłów, ale nie będę ich ogłaszać, żeby mi ktoś tego nie podwędził. Więc jeśli nie subskrybujesz mojego kanału z dzwoneczkiem, czyli z powiadomieniami, to zaglądaj na mój kanał co tydzień, aby nie zrobić sobie zaległości i trzymać rękę na pulsie.